Słyszycie to? Słyszycie to? Piątka! Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj pokażemy Wam troszkę industrialnych elementów przyrody urbexowej. Jesteśmy w opuszczonym basenie, albo właściwie czymś, co miało być basenem, parkiem zabaw w wodzie. Park zabaw w wodzie. Park zabaw w wodzie. Naprawdę. Słuchajcie, tutaj akurat no, ochrony raczej się nie boimy, bo przypuszczam, że nikt tutaj tego nie ochrania ani nie osłania. Można w bardzo prosty sposób tu wejść po prostu krzakami, ale ryzyko jest takie, że jest mnóstwo studzienek, ponieważ był to basen, więc cała infrastruktura jest znacząca tutaj. Nawet tutaj jest jakaś studzienka, właściwie podpiwniczenie, które co? Zobaczmy, co tam się dzieje. Nie, myślałem, że tam jest woda, ale nie ma wody. Przejdźmy sobie teraz tutaj. Ja spróbuję pójść w tamtym kierunku. Zobaczymy, co tam jest. Ale do czego zmierzałem wcześniej? Problem jest taki, że często przychodzi tutaj młodzież. Zresztą widać tutaj po ścianach i graffiti, które no, nie należy do jakichś super tutaj graffiti, więc będziemy musieli uważać, ponieważ no, nikogo nie chcielibyśmy zastać w sytuacji kręcenia tego typu rzeczy. Jesteśmy teraz od drugiej strony. Tutaj bardzo dużo elementów drewnianych też jest. No nie wiem, tu są jakieś rzeczy, takie wejścia basenowe, czy jakieś przebieralnie może były. Ciężko powiedzieć. Na razie jesteśmy, mnóstwo szkła tutaj jest, trzeba bardzo uważać. Zobaczmy tutaj. Powiem Wam, że fajnie to wygląda. Ta cegła jest taka, obiekt grozi zawaleniem, wstęp zbroniony. No, będziemy uważać w każdym razie, żeby nic się tu nam nie stało. Przejdźmy sobie może teraz po schodach tutaj tych betonowych na górę. Zobaczymy, co tutaj możemy zobaczyć na tej górze. Podejdziemy sobie tutaj do góry. Jest tu dosyć wysoko, nie chciałbym z tego spaść albo się potknąć o coś. Wygląda to w ten sposób. Tak naprawdę nie wiem, jak duży jest ten kompleks, ale będziemy musieli bardzo uważać, żeby nic nam się nie stało, bo no nie chciałbym z tego spaść. Więc pójdziemy sobie tutaj. Tu jakieś elementy, coś się paliło. Tutaj jest normalny dach, który jest troszeczkę zawalony, więc na to nie będę wchodził. Tam jakaś inna jest hala. Ja troszkę się podstresowałem. Tak naprawdę jesteśmy tutaj przy okazji. Wejdziemy zupełnie do innej miejscówki. Spojrzę sobie tam jeszcze. Mnóstwo szkła tutaj jest. Tu coś kapie. Czyli tak jak myślałem, to jest po prostu dach. No to na to nie będziemy wchodzić, bo widać, że ten dach jest bardzo zniszczony i całkiem możliwe, że może się to zawalić. Wokół jest piękny las. Jednak wrócę, bo tutaj coś kapie.
Nie chciałbym, idę tak bokiem, bo jest naprawdę wysoko. Tutaj w miarę czuję się bezpiecznie, ale zejdę na dół, bo nie chciałbym tu nigdzie spaść, jednak jest to dosyć problematyczne. Poza tym dziwnie się tu czuję. Jest tu nieprzyjemnie po prostu. Nieprzyjemnie. Ciężki plecak mam, bo dużo rzeczy wziąłem ze sobą. Spróbuję pójść tędy. Jeszcze, żeby Wam to pokazać. Wygląda to dosyć stabilnie. Jakiś pies. Zobaczmy sobie tutaj. Dzisiaj jesteśmy w takiej poszerzonej ekipie. Tutaj niebezpiecznie, można było spaść, ale tędy zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jakieś bardzo dobre drewno, ponieważ jest to wystawione tutaj na warunki atmosferyczne niesprzyjające temu typowi obiektów, ale widzicie, że to bardzo ładnie wygląda mimo takiego zniszczenia. Mnóstwo prętów. Trzeba bardzo uważać, żeby mimo wszystko nie potknąć się o taki pręt. Zobaczcie, jak to wygląda. Przejdziemy sobie tutaj. Aha, czyli weszliśmy tędy. Dobra. Zobaczcie na te mury. W pierwszym momencie przypomina mi to mur berliński z tymi licznymi graffiti, które właśnie o tym mówiłem. To są tego typu studzienki, w których nie chciałbym tam wpaść. Pewnie kiedyś były pozamykane, teraz niestety wygląda to w ten sposób. Ta zieleń i słońce powodują, że jest tu bardzo, bardzo przyjemnie. Wejdę sobie teraz tędy. Postaram się pójść na środek tego. Zobaczcie, ile tu jest. Jakieś dziury. Zobaczcie, jak to wygląda. Hej! Powiem Wam, że tam bardzo ciężko mi się szło. Nieprzyjemne uczucie po prostu jest. Ale to jest mocne. Mocne, ale bardzo cienkie. No i głupie uczucie dlatego jest, wiesz? Tak, bardzo głupie uczucie. Miałem problemy z błędnikiem tam, naprawdę. I ja się wróciłem, bo było mi nieprzyjemnie po prostu. Niby nie tak wysoko, ale nieprzyjemnie po prostu. Tu zdecydowanie jest lepiej, jakby przejść tędy. No. Tak? Tylko tam na to nie wchodź, bo to jest po prostu dach, wiesz? Jest papa i ona jest dosyć już taka zniszczona. Mnie interesują tamte pomieszczenia. Postaram się przejść tutaj do tych pomieszczeń, gdzie tak widzę, że latarka będzie potrzebna. No i cały czas patrzymy, czy przypadkiem nie ma tu jakichś studzienek. Jakieś szkło zaczepiło mi się, wbiło się. Wbiło mi się do buta. O, już myślałem, że urżnąłem się. Dziwne pomieszczenia. Przypuszczam, że były właśnie tutaj szatnie. Sieć pomieszczeń. Fajna atmosfera. Dlatego zobaczcie, że tutaj mech wyrósł i stąd ten taki bardzo charakterystyczny zapach mchu. Przyjemnie, stabilnie. Czuję się, jakbym chodził po dywanie. Słuchajcie, jakbym chodził po dywanie. Takie uczucie. No i znowu studzienka. Co tam mamy? O, tu kolejne pomieszczenie. Sieć pomieszczeń.
Idę może tam. Praktycznie w każdym z tych pomieszczeń jest ten dywan z mchu. A tu jest ten moment, te wloty, to są te wloty, co widzieliśmy tam na dachu. No, tutaj spaść, to można się połamać. I trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Ten mech jest wilgotny. Naprawdę powiem wam, że on jest wilgotny. Dziwne uczucie. Mnóstwo nadal tych studzienek. Mam wrażenie, że uważam, żeby nie było sytuacji takiej, że jak dziś wdepnę, a ten mech będzie po prostu, a pod tym mechem będzie studzienka. Mam nadzieję, że jest to niemożliwe. O, tutaj też jakieś takie dziwne te, można po ciemku wpaść do tego i już nigdy się nie wydostać. Jakieś buty, tu tak jakby coś się paliło. Coś ktoś próbował podpalić tutaj. No i korytarze. Jakieś wnęki. Mnóstwo tego. Tutaj ta główna hala. Tutaj zejście znowu po schodach jeszcze niżej do tych piwnic. Spróbuję sobie tam wejść. To były pomieszczenia pod tym basenem. Dosyć wilgotnie tutaj. Klawiatura jakaś stara. Dziwnie tutaj. Tu mnóstwo różnych rzeczy. Pewnie osoby bezdomne tu mieszkały. Ewidentnie to widać. No nieprzyjemnie. Jakiś zegar stary. Zobaczcie. No idę stąd. Bo nie ma tu nic fajnego. Jakiś klawiatur. Mogłem wziąć jednak panel, mam go w tornistrze. Tu jest sieć tych różnych pomieszczeń. Zerkam tylko, żeby wam pokazać, jak to tutaj jest. Jest tu naprawdę dziwnie. Kosz na śmieci ogromny, mnóstwo gazet, jakiegoś pyłu. Co to jest? Nie mam pojęcia. Mnóstwo ciemnych. Jest dziwna infrastruktura. Tu jest naprawdę dziwnie. Nisko. Sieć tuneli pod tym basenem. Ciężko dociec, co tutaj tak naprawdę jest.
Słuchajcie, ja chyba zacznę wracać. Jest to trochę dziwne. Cześć. O, akurat miejsce jest dosyć znane z tego, co widać. A my dalej staramy się znaleźć tak naprawdę Olę. Nie wiem, gdzie ona jest. Spróbujemy mimo wszystko wrócić tutaj. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Chodzę i błądzę i szukam reszty ekipy. Tam jeszcze nie byłem w ogóle, w tamtym. Tam jeszcze nie byłem. Na dole w piwnicach jest bardzo fajnie. Na tle tych prętów, czy to Gdzie? to maska trzymała. Jest, uważaj na te dziury. Ja nie znam tego prętu. Może tam przejdziemy jeszcze. A tutaj oprócz studzianek jeszcze są takie fajne dziury, które gdzieś tam widać. O, w tej części jeszcze nie byłem. Tutaj nie byłem. Szukam nadal Oli. Gdzieś po prostu mi się zapodziała, ale można tutaj ewentualnie wejść na górę. Ja nie wiem, czy oni nie skorzystali z tego wejścia i właśnie tutaj weszli. Może akurat. Tu jest takie wejście trochę... O, tu mamy coś. Jakiś fragment czegoś. O, jesteście. I co, kochanie? Bardzo ładnie słońce świeci. To jest z brodzikiem, nie? Aha, tak to było. To jest ten, tak to było, to nigdy się chyba nie wydarzyło, nie? To Znaczy działało. no. Nie, to działało. Działało to? A ja słyszałem, że w ogóle to nie zaczęło działać. Że to w ogóle było... To w ogóle było zrobione, żeby... Tutaj jest pobliska huta. I dla tych ludzi z huty było to zrobione, ten basen, żeby oni po prostu mieli taką rozrywkę. I dla dzieci, młodzieży, prawda? Tam był zewnętrzny basen, tak, dokładnie. Powiem Ci, to nawet sporych rozmiarów. Tutaj nawet widać, są do skakania te takie, jak się to nazywa? No to takie stopnie, nie? Te stopnie takie do skakania. Tu pewnie były przebieralnie, to jest zewnętrzne.
No i tutaj niecki basenowe. Tam głębsza część basenu. No powiem Ci, że i te drewno musiało być bardzo dobre. Ja już wcześniej właśnie wspominałem, że tutaj ewidentnie widać, że te drewno jest dobre, ponieważ ten obiekt stoi już bardzo długi czas. Tak jak go widzicie, on praktycznie od razu wyglądał w ten sposób, bo nie został dokończony. Mnóstwo betonu poszło na to i mnóstwo drewna, i to nie byle jakiego. Ja w ogóle chciałem zejść tam do tej niecki basenowej, ale mam teraz takie odczucie, że może być taka sytuacja, że zejdę i potem nie wyjdę. Po tym? Tak? Aha, no dobra. Mnie interesuje ta część tam po prostu. Spróbuję tutaj jednak zejść. Trzeba uważać na te wszystkie tutaj. I szkło, które już jak dzisiaj mnie się do buta wlepiło, ale okazuje się, że dobre buty, dobra firma. Ja rozpoznaję dobrą firmę po tym, jak się szkło wbije. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tutaj już było grubo, tutaj już było naprawdę głęboko. A z racji tego, że nie umiem pływać, jeszcze się nie nauczyłem, to powiem Wam, że taki suchy basen bez wypełnienia wodą mnie nie przeraża. Ale gdyby tutaj była woda, słuchajcie, to ja bym tu nie stał w tym momencie. W sumie ja powiem Wam, że nigdy nie byłem na środku basenu. Tutaj, czy schodzić, nie wiem, czy to dobry pomysł schodzić. Raczej tego nie zrobię. Tam jest napisane Bobo Marley. Tutaj bardzo fajne graffiti. No to graffiti mi się bardzo podoba i do niego za chwilę podejdziemy, bo zrobiło na mnie tym razem piorunujące wrażenie. Więc sobie podejdę tam. Podejdę sobie tutaj do góry. O! Tak. Tutaj Ola znalazła piękną rzecz w postaci paproci. Idziemy dalej. No to super. Idziemy dalej do tego pięknego graffiti. A zobaczcie, tutaj była skocznia do tego basenu. Widzicie? Jaka skocznia? No powiem Ci, teraz bym tam nie wszedł. Może dlatego, że nie ma drabinki. Ale gdyby była, to też bym tego nie zrobił. Zobaczcie, jaki ten basen jest głęboki. Zobaczcie tutaj, jakie piękne graffiti. Mamy graffiti. No powiem Wam, że akurat w tych obiektach tego typu tak ładne graffiti powinno występować, wydaje mi się. Nie jestem zwolennikiem malowania obiektów opuszczonych, ale tutaj przecież i tak to już nic z tego nie będzie. A myślę, że ta powierzchnia powinna być zagospodarowana na tak piękne graffiti. Mamy tu panią w czapeczce, z warkoczem, z dużym tyłkiem i na desce. Jakiś rekin ją atakuje. Tutaj mamy wieloryba, piękne rybki. Tutaj nawet rybka Nemo, z tego co wiem, ale innego ubarwienia. Ta pani jest mniej ładna, a ta pani... Dobra. Teraz idziemy dalej. Piękne są te paprocie. Tutaj mamy system wentylacyjny, jak widzicie. System wentylacyjny, no, który nie został rozebrany, mimo że jest z żelaza. Ale myślę, że po prostu tutaj przez jakiś czas jakaś ochrona była, dlatego tak to wygląda. Reszta pomieszczeń wygląda w bardzo podobny sposób. Jeszcze, czyli tutaj tak naprawdę to był ten główny wkryty basen. Przynajmniej tak to wygląda. No podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Pokażę Wam jeszcze strukturę tego dachu. Jak on wygląda. I spróbujemy pójść na górę. Może jest jakieś miejsce, gdzie można zobaczyć ten basen od góry.
Tutaj przejście jakieś? Jest przejście. Spróbujemy sobie tutaj przejść. Ciach, ciach. Teraz tu. I na takim totalnym rozbuchaniu możemy wpaść w jakąś... Oj, tutaj już mocno się te cegły rozwaliły. Postaram się przejść mimo wszystko po tych cegłach. Oj. Tutaj znowu jakieś graffiti. Dobra. Tutaj co? Mocno porozwalane te wszystkie ścianki. One były widać lekkie. Nie wiem czemu akurat tą drogę wybrałem. Najbardziej ceglaną ze wszystkich dróg. To był głupi pomysł. O, tutaj możemy zobaczyć od góry ten basen. Tak, od góry? A nie, znowu tu jesteśmy. To nie, to jest... Teraz zauważyłem, że na tej skoczni jest namalowany taki fajny graffiti też. Dobra, ale to był głupi pomysł, bo tutaj nic się nie wydarzyło. Przypuszczam, że to były pomieszczenia, przebieralnie jakieś tego typu. Tak to wszystko wygląda. To jest świetne miejsce, żeby się bawić, jakieś podchody, Tak. coś. Na paintball to było świetne miejsce, bo stropy są bezpieczne. Tak, Tu ale jest dużo dużo tych... dziur, tak, Trzeba no, te ale- dziury jakby, no, nie wiem, czymś pozakrywać. Ale to inaczej nie byłoby zabawy, jakby nie było tych rzeczy. No wiem, adrenaliny po prostu, tak? Ale to jest świetne miejsce. Jest. Ja powiem Ci, że ja... No, To jest zgubiłam, nie wiem gdzie. żeśmy tu przypadkiem tak naprawdę przyjechali. Jakoś specjalnie to nie była nasza droga. Ale wydaje mi się, że było warto. To idziemy na dół. Idziemy na dół. Tu sobie podświetlę. No, trzeba uważać, bo są te pręty. Znaczy wiesz co, najgorzej się potknąć i zlecieć, bo jest mnóstwo takich różnych rzeczy, które... No jest mnóstwo szkła, no i ten beton ostry krawędzie. No właśnie, i oto się można po prostu przewrócić i potem spaść. Księżyc gotowy. A, to na pewno. Tutaj już są takie, tu jest zejście do piwnic w ogóle. Tu byłem, ale tam jest szalenie nieprzyjemnie po prostu. Tak? No tak, nic ciekawego po prostu. Ale to jest ogromny obiekt. To musiało też jeszcze coś innego tutaj być. Wiesz co, ja tak, Zamierzenia. bo mam takie czasami tutaj odczucia. Oj, te studzienki straszą, powiem Ci. Tak się gdzieś za rogu człowiek wysunie i ta studzienka jest. No, ja się tam nie zmieszczę, to spokojnie, ale... Ale chodzi o to, że się wywalisz, Nie wiem, no można sobie coś zrobić. złamać sobie coś, nie? Wiesz. Ty co? Ups. To są takie szerokie korytarze. Szerokie, bo właśnie nie dokończyliśmy, ale myślę, że tutaj oprócz basenów jeszcze były na przykład jakieś małe boiska. Tak to wygląda. Tak mi się wydaje po prostu. No. Ale to jest znów z tych takich miejsc, w których można powiedzieć, że urbex jest niebezpieczny, nie? Tutaj ten mech jest niesamowity. No. Ja tylko się zastanawiam, wiesz co? No, Jakieś prysznice może czy coś, bo te dziury, które są w tych pokojach, no to może na jakieś odpływy, rurki czy coś. No bo gdzie w takich pomieszczeniach nagle jest potrzeba? Na przykład tu nie ma, a tam jedno małe pomieszczenie i pełno tych otworów, czyli to musiały być jakieś może prysznice, łaźnie, wie. Co no ty mogło robisz? tak być. Tak głupio wyglądałeś z tamtej strony. Aha, wiesz, nie, ja patrzyłem po prostu jak tam wygląda Ale dywan. czas. No właśnie już mówiłem tutaj, że na początku jak tu wszedłem, to wygląda jak dywan taki, wiesz, Ale jak to są nawet pod nogami takie miękkie, No. ale strasznie przyjemne, powiem Ci, i takie delikatnie wilgotne. Gdyby nie te szkło, to można by było przechadzać się tutaj gołą stopą. Gołymi stópkami, o. Tak, można tak by było, nie? Tak. No tak, no Piciu, pozdrawiamy Cię. Pokażę, jak to z bliska wygląda, ten mech. Widzicie? No jest naprawdę, on jest taki miły w dotyku.
No, Takie małe pomieszczenie i takie otwory. prysznice, na bank tutaj były prysznice. Tutaj główny odpływ, a tutaj tak, Tak. jakby no... Nie, tam po prostu, wiesz co było? Były kratki odpływowe. Tutaj były u góry prysznice, tędy widocznie coś było, albo to była kopuła po prostu, Świetlik że po świetlik prostu. wchodził taki, właśnie. Albo ubikacje tutaj i patrzyli Albo na siebie ubikacje. tutaj, Myślisz, a tutaj mieli jak w wspólną. Soczi znowu ta sytuacja, że grupa sportowców może na siebie patrzeć podczas robienia dwójki, defekacji, tak? I oni sobie po prostu, wiesz, no, gdzieś to są takie tutaj dobra, mamy zrobiony ten obiekt, nie lubię tego słowa zrobiony, ale on jak najbardziej pasuje do industriali. Myślę, że do domków słowo zrobiony nie pasuje, ale industriali, bo to jest industrial chyba, tak? Ja nie wiem, na tyle rzadko robimy te industriale, że ja nie wiem tak naprawdę, czy to się tak nazywa, ale... Tutaj wejście jak na stadion, jak piłkarze wchodzą. A nie było tak? A może? Bo to Jeju, może być, bo to nie jest basen, to nie może ale być basen. jednocześnie są trybuny, więc tu się mogło cokolwiek odbywać. Tutaj, właśnie, tutaj to nie był... Mogła być normalnie sala, gdzie można piłkę. było w piłkę, w kosza, gdziekolwiek. Ale tak, musiało tak być. Oni tutaj po prostu wybiegali, wiesz, z szatni. Czyli to tutaj na dole to wszystko musiało być szatnie. Szatnie, łazienki, sportowców. przebieralnie. I tak jak ty mówisz, że tutaj po prostu to nie tak jak na początku myślałem, że tutaj po prostu początku i teraz słyszycie to? Słyszycie to? Piątka z latarką i rozgrzewkę i wychodzili tędy, rozbiegali się, ale no musiało tak to wyglądać, wiesz. Słuchajcie, dzisiaj byliśmy w takim no pięknym No na pewno. obiekcie. Bez artefaktów, ale... No wiesz co, Ale jakie przestrzenie. ja tutaj ogólnie jakoś tak nie miałem ochoty przyjeżdżać tak żeby specjalnie, ale jak żeśmy byli tutaj obok, to sobie pomyślałem, no ty też od razu Szkoda nie błysk wejść, miałeś w no. oku, że jednak warto tutaj wejść. Nie wejść po prostu. No i jesteśmy. Mamy to zrobione. No tak jak mówiłem, no więc zrobione. Dzięki, że byliście z nami w tej przygodzie. Trzymajcie się i pamiętajcie, nie wpadnijcie do żadnej studzienki. Cześć! Pa.